Podczas jednego śluzowania wprawiane są tutaj w ruch prawie 4 miliony litrów wody. Obok kanału oddzielnym korytem płynie Kłodnica, a pobliski port, który miał łączyć Górny Śląsk z Europą, dziś niemal nie obsługuje barek. Dlaczego rzekę oddzielono od kanału i jak sama woda może podnieść cały statek? Oto śluza Łabędy, miejsce, w którym śluza, jas i rzeka tworzą jeden niezwykły system, a przemysłowa historia wciąż działa. Na naszym kanale zabieramy Was w podróż po fascynujących miejscach tej części Polski, pokazując nie tylko znane atrakcje, ale i ukryte perełki, które często umykają nawet mieszkańcom regionu. Jest to pierwsza z 6 śluz, na którą trafiają jednostki wypływające z Gliwic w kierunku Odry. Powstała razem z kanałem gliwickim, budowanym w latach 30. XX wieku jako nowoczesny następca starszego kanału kłodnickiego. Nowa droga wodna miała połączyć przemysłowy Górny Śląsk z Odrą i umożliwić przewożenie znacznie większych ładunków. Sam proces śluzowania wykorzystuje zasadę naczyń połączonych. Statek wpływa do komory, a stalowe wrota zamykają się za jego rufą. Następnie przez specjalne kanały doprowadzana lub odprowadzana jest woda. Żaden mechanizm nie podnosi bezpośrednio statku. Jednostka unosi się albo opada razem z całą taflą, aż poziom zrówna się z kolejnym odcinkiem kanału. Wtedy otwierają się drugie wrota i można kontynuować podróż. Kanał liczy około 41 km, a pomiędzy jego krańcami występuje ponad 40 metrów różnicy wysokości. Dlatego podzielono go na kolejne poziome odcinki, rozdzielone 6 stopniami wodnymi. Śluza Łabędy rozpoczyna to stopniowe obniżanie szlaku w kierunku Odry. Jest jednocześnie najniższą śluzą całego kanału. Jednostki pokonują tutaj różnicę 4 metrów i 20 centymetrów. Obiekt składa się z 2 bliźniaczych komór. Każda ma 71,5 metra długości oraz 12 metrów szerokości. Mogą działać niezależnie, dlatego ruch dało się utrzymać również wtedy, gdy jedna z komór wymagała remontu lub przeglądu. W okresie intensywnej żeglugi 2 komory usprawniały także przeprawę barek płynących w przeciwnych kierunkach. Śluza przeszła rozległą modernizację. Wzmocniono jej ściany, wyremontowano stalowe wrota i odnowiono układy hydrauliczne. Zachowano jednak pierwotną zasadę działania budowli zaprojektowanej w epoce, gdy barki z węglem miały być tutaj codziennym widokiem. A kolejny ważny element tego wodnego układu znajduje się tuż obok komór. Hej, hej! Pozwól, że na chwilę zatrzymamy się w tym momencie. Zostaw proszę łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia o nowych filmach. To niewielki gest, który bardzo pomaga nam rozwijać naszą twórczość i tworzyć kolejne materiały. Dzisiaj okolice śluzy są spokojniejsze niż w czasach intensywnej żeglugi towarowej. Przeprawa nawet małej jednostki pozwala zobaczyć zamykające się wrota i zmianę poziomu wody. Tuż obok śluzy znajduje się kolejny obiekt hydrotechniczny. Niewielki węzeł złożony z jazu klapowego oraz śluzy wlotowej Kłodnicy. Jaz ma jedno przęsło, szerokie na ponad 15 metrów, a jego zamknięcie obsługuje się ręcznie. Budowla zamyka i reguluje dawne ujście rzeki do dolnego stanowiska kanału gliwickiego. Obok znajduje się śluza wlotowa, która mimo swojej nazwy nie jest przeznaczona dla statków. W normalnych warunkach kieruje ona wodę doprowadzalnikiem do zbiornika Dzierżno-Duże. Kłodnica płynie tutaj równolegle do kanału, ponieważ dawniej wpadała bezpośrednio do drogi wodnej, lecz niesione przez nią zanieczyszczenia i muł węglowy powodowały jej zamulanie. Po wybudowaniu zbiornika rzekę poprowadzono więc oddzielnie. Dawnego ujścia jednak nie zlikwidowano. Pozostawiono je jako kontrolowane połączenie, które podczas wezbrań może służyć jako awaryjna droga odprowadzania nadmiaru wody do kanału gliwickiego. Zamulone dno i ograniczona głębokość kanału utrudniają dziś regularną żeglugę towarową. Dlatego przez śluzę Łabędy przepływają głównie statki turystyczne i mniejsze jednostki rekreacyjne, a barki z ładunkiem pojawiają się jedynie sporadycznie. Tuż obok śluzy znajduje się też miejsce związane z rekreacyjnym wykorzystaniem kanału gliwickiego – Marina Gliwice. Z przystani wypływają statki obsługujące krótkie rejsy turystyczno-przyrodnicze oraz dłuższe trasy po kolejnych odcinkach drogi wodnej.
Organizowane są rejsy w stronę kolonii kormoranów, wydarzenia rodzinne i muzyczne, a w wybranych terminach również przeprawy przez cały kanał do Kędzierzyna-Koźla. Podczas najdłuższej trasy statek przechodzi przez wszystkie 6 śluz. Pasażerowie obserwują zamykanie wrót, napełnianie lub opróżnianie komory oraz zmianę poziomu pozwalającą jednostce kontynuować podróż. Z pokładu można obserwować mosty, nabrzeża, tereny przemysłowe i zielone brzegi, tworzące zróżnicowany krajobraz kanału. Z perspektywy wody najlepiej widać, że kanał Gliwicki łączy dziś funkcję techniczną, przyrodniczą i rekreacyjną. Marina jest natomiast przykładem tego, jak droga zbudowana dla przemysłu może być obecnie wykorzystywana również przez ruch pasażerski. Na końcu kanału rozciąga się port gliwicki, zbudowany wraz z drogą wodną w latach 30. XX wieku. Tędy węgiel, rudy żelaza i wyroby stalowe miały opuszczać Górny Śląsk w kierunku Odry. Do dziś pozostały 2 baseny, żurawie i około 2,5 km nabrzeży. To także początek Odrzańskiej Drogi Wodnej, łączącej Górny Śląsk ze Szczecinem, Świnoujściem i kanałami Europy Zachodniej. Obecny obraz portu różni się jednak od dawnych założeń. Regularny towarowy ruch barek praktycznie zanikł, a statek z ładunkiem jest tutaj rzadkim widokiem. Port stał się częścią Śląskiego Centrum Logistyki, którego działalność opiera się obecnie przede wszystkim na kolei i transporcie drogowym. Obok pustych nabrzeży pracują bocznice, magazyny i samochody, a śluza nadal czeka na jednostki, dla których została zbudowana. To miejsce opowiada nie tylko o wodzie i technice, lecz także o wielkiej przemysłowej drodze, która miała połączyć Śląsk z Europą, i o świecie, który obrał zupełnie inny kierunek. Zachęcamy do pozostawienia łapki w górę i subskrypcji naszego kanału.